Zauważcie naturalną obecność dla doświadczeń. Niezależnie od tego, co nasze myśli referują na ten temat, to mamy dostęp do obecności, na przykład dla myśli. Sprawdź, czy to prawda. Czy masz dostęp do oglądania myśli? Jeśli nie jesteś pewien, to zaczekaj na następną myśl. I zobacz, czy jesteś w stanie ją zobaczyć. Jeśli jesteś w stanie ją zobaczyć, to musisz mieć dostęp do obecności. Zobacz, czy musisz wkładać wysiłek w to, żeby mieć dostęp do obecności. Czy obecność jest produkowana przez ciebie? Czy też jest tutaj mimowolnie? Zobacz, że nawet jeśli umysł w tej chwili produkuje myśl w stylu nie mam dostępu, mam dostęp, to obydwie opcje wydarzają się w obecności. I chciałabym, abyśmy przyglądali się właśnie temu. Temu, w czym zachodzi ten moment. Więc myśli, między innymi, mają miejsce w jakiejś nadrzędnej obecności już. Zobacz, czy jesteś w stanie teraz skontaktować się z jakąś emocją albo odczuciem wewnętrznym. Czy mógłbyś mieć tę emocję czy odczucie, gdyby nie było obecności? Dla tego odczucia. Czy to odczucie może być oddzielone od obecności? Czy może istnieć niezależnie od obecności? Czy jakakolwiek myśl może istnieć niezależnie od obecności? Czy twoje ciało może istnieć? Możesz go doświadczać bez obecności. Raz jeszcze zobacz, czy obecność wysila się w tej chwili, by być. Czy ta obecność dla tego momentu, dla tej chwili wysila się, by być.
To pytanie może być troszeczkę zwodnicze dla nas, bo być może masz takie poczucie, że twój organizm doświadcza teraz niewygody, więc doświadczasz być może wysiłku, na przykład utrzymywania tej pozycji, utrzymywania uważności. Możliwe, że to jest twoim doświadczeniem. Ale pytanie nie jest o to. Pytanie jest o to, czy obecność dla czegokolwiek, dla tego momentu wkłada wysiłek. Więc te pytania nie będą dotyczyły tego, jak się czuje nasz organizm, bo w tym wypadku nasz organizm jest przedmiotem badań. Ale tylko po to, żeby zobaczyć, że jest po prostu zjawiskiem. Zmiennym zjawiskiem. Tak jak twoje myśli są zmienne, spontanicznie pojawiają się i znikają. Tak samo spontanicznie pojawia się wdech i wydech. Nasze ciało samoistnie w tej chwili oddycha. Samoistnie mają w tej chwili miejsce różne stany. Jeśli wycofasz uwagę do środka, to zobaczysz, że wiele rzeczy w tym momencie zachodzi samo. Czy to ty oddychasz, czy ciało oddycha? Czy robisz samodzielnie, swoją wolą, każdy wdech i każdy wydech? Czy to ty za chwilę zrobisz myśl, czy po prostu się ona pojawi? Jeśli się pojawi, to jaki sens jest brania poczucia winy na przykład za tę myśl, skoro dzieje się ona spontanicznie i samoistnie? Czy wiesz, jaka będzie twoja następna myśl? Czy wiesz, jak się za chwilę poczujesz? Czy robisz w tej chwili swój stan? Jeśli miałbyś, czy miałabyś dostęp do robienia tego momentu, to prawdopodobnie w kwestii twojej woli byłoby sprawić, żebyś czuł teraz fantastycznie. Jeśli uważasz, że to jest w twoich rękach, to prawdopodobnie mógłbyś to zrobić. Zobacz, czy potrafisz. Najprawdopodobniej nie wszystko nam tutaj wychodzi. Część rzeczy może rzeczywiście wychodzi, ale część prawdopodobnie nie. Więc możemy przyznać w swoim widzeniu, w swoim oglądaniu tego momentu, że część procesów po prostu się dzieje. Więc zaproszenie jest teraz takie, aby na ten czas jeszcze dalej naszej medytacji i kontemplacji wycofać zarządzanie tym momentem. I po prostu patrzeć na to, co się dzieje samo.
Teraz spróbujemy zajrzeć w kierunku tego miejsca obecności, w którym dzieje się ta chwila. Czy jesteś w stanie namierzyć w tej chwili punkt, miejsce, z którego ten moment się wydarza? To nie jest pytanie, na które mamy sobie odpowiedzieć myślami i tyle. Nie, to jest zaproszenie do sprawdzenia w tym momencie. Zobacz, czy jesteś w stanie namierzyć dokładny punkt czy miejsce wydarzania się tego momentu. Doświadczalnie zobacz. Gdzie to jest? Gdzie by to było? Być może twój organizm w tej chwili reaguje na to pytanie i wyprodukował jakieś poczucie w ciele. Na przykład w okolicach serca, w okolicach brzucha albo w głowie. Ale nawet jeśli masz w tej chwili większe, silniejsze doświadczenia, któreś z części ciała, to zobacz, że to pytanie nie jest o tym, która część twojego ciała w tej chwili się przypomina. Tylko pytanie jest o to, skąd to czujesz? Gdzie jest umiejscowiona świadomość? Czy gdzieś jest zlokalizowana świadomość w jakimś punkcie? Czy jesteśmy w stanie rozpoznać miejsce, z którego się dzieje? Bardzo często uważność nasza przy tym pytaniu się kończy i zaczynamy dryfować myślami zupełnie gdzieś indziej. Albo mamy takie poczucie niewygody, bo nie znajdujemy takiego miejsca, a może wydaje nam się, że powinniśmy, że ktoś znalazł. Ale tak naprawdę nikt nie znalazł i nikt nie umiejscowił świadomości. Możemy jedynie wiedzieć, intuicyjnie wiedzieć, że musi być, skoro czegokolwiek doświadczam. Natomiast gdzie, w którym miejscu, jak wygląda świadomość, albo jaka jest, tego jeszcze nikomu nie udało się zobaczyć. Więc mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju nieokreślonością w tej chwili być może. Ale jednak stałym doświadczeniem, pomimo wszystko. Spróbujmy w takim razie spróbować znaleźć jeszcze coś. Zaczekajmy na następną myśl albo na następne zjawisko, które pojawi się w świadomości. Jakieś mocniejsze zjawisko, które zobaczysz. Czy to będzie myśl, czy odczucie, wszystko jedno. Zaczekaj. Bardzo często wierzymy w taki koncept, że tego zjawiska doświadcza nasze ja.
Niektórzy twierdzą, że to jest dusza, niektórzy mają inne pomysły na ten temat. Że tego zjawiska doświadcza nasze ja, nasze osobowe ja. Więc spróbujmy zlokalizować to osobowe ja w takim razie. Zobacz, czy jesteś w stanie w tej chwili namierzyć w swoim doświadczeniu, w swoim badaniu w tej chwili swoje ja. Tego wewnętrznego siebie. I zobacz, jakie podpowiedzi przychodzą do świadomości. Gdzie jest twoje ja? Być może odzywa się znowu tutaj ciało i mówi: moje ja jest w głowie. Jeśli tak, to w którym miejscu? I czy naprawdę jest to twoim doświadczeniem, że jest ono w głowie? Czy też jest to po prostu myśl powielona wielokrotnie w naszym życiu? Koncept, wiara. Jeśli byłoby ono w naszej głowie, najprawdopodobniej mógłbyś go doświadczyć. Zobacz, czy jesteś w stanie tego doświadczyć w głowie. Czy jest to twoim doświadczeniem, że je tam znajdujesz? Albo czy jest twoim doświadczeniem, niektórzy twierdzą, że nasze ja jest w sercu. Czy jest twoim doświadczeniem, że odnajdujesz je w sercu? I na jakiej podstawie w to wierzysz? Na przykład, czy na takiej podstawie, że te okolice w tej chwili są bardziej wyraźne? Albo reagują aprobatą bądź dezaprobatą na te słowa? Ale gdzie jest to ja, które tego doświadcza? Czy jesteś w stanie je odnaleźć? To też jeszcze się nikomu nie udało. Ani nauka, ani religia, ani duchowość nie odnalazła w środku bytu zwanego ja. Indywidualnego bytu. Natomiast co znajdujemy? Znajdujemy myśli o ja. Znajdujemy historię ja. Znajdujemy pamięć ja. Ale wszystko to są myśli i powiązane z nim później odczucia i emocje. Zobacz, czy twoje doświadczenie w tej chwili ogranicza się do doświadczenia twojego ciała. Czy doświadczenie twojego ciała to jest jedyne doświadczenie, które ma w tej chwili miejsce? Czy na przykład słyszysz dźwięki? Czy słyszysz mój głos? Czy z innego miejsca słyszysz swoje myśli i mój głos? Czy to jest inne miejsce?
Czy mój głos jest w jakiejkolwiek odległości od Ciebie? Czy musisz do mnie dojść, by go usłyszeć? Czy masz poczucie przestrzeni dookoła swojego ciała? Skoncentruj się teraz na przestrzeni. Czy musisz wyjść z ciała, żeby doświadczać przestrzeni? I czy jak jesteś w ten sposób, to znajdujesz granicę, dokładną granicę pomiędzy przestrzenią a ciałem? Czy jesteś w stanie odczuwać granicę? Więc w takich medytacjach bardzo często na początku, kiedy słuchamy takiego przekazu, to wydaje się, że badanie polega na tym, żeby stwierdzić, jak jest, myślami, sprawdzeniem intelektualnym. Natomiast w medytacji bezpośredniej my sprawdzamy czymś łatwiejszym o wiele. Sprawdzamy swoim bezpośrednim doświadczeniem. Czy świadomość jest oddzielona od ciała? Czy obecność jest oddzielona od ciała? Zobacz, czy możesz wyjść w tej chwili z świadomości. Spróbuj. Czy możesz się od niej oddzielić? Czy możesz oddzielić się od obecności? Czy możesz oddzielić się od filmu? Tych doświadczeń, które teraz masz? Czy możesz je w tej chwili wyłączyć? Przestaję doświadczać. Czy powiedzenie sobie, że przestaję doświadczać, naprawdę wyłączy doświadczenia? Czy my po prostu możemy sobie wewnętrznie pogadać, a życie i tak swoje? Więc w całym tym koncepcie oświecenia, przebudzenia chodzi o obudzenie się do tej podstawowej obecności, która już jest w każdym z nas. Nie chodzi o uzyskanie jakiegoś specjalnego stanu. Nie jest to żadne osiągnięcie, ponieważ jest to rozpoznanie, pełne i klarowne rozpoznanie tego, co już jest, tego, czym my jesteśmy w istocie. Ponieważ my za fakty bierzemy rzeczy efemeryczne, chwilowe. My za siebie uznajemy rzeczy, których tak naprawdę nie ma. My uważamy, że jesteśmy oddzielonym, indywidualnym ja, które tak naprawdę w ogóle nie istnieje. Jest zlepkiem pamięci. I żyjemy życie wyimaginowanego bytu, który tak naprawdę nie istnieje.
a pomijamy oczywisty, prosty fakt samego bycia i istnienia, który już mamy dany, mieliśmy zawsze dane. Wielu ludzi, którzy kontaktuje się z tym prostym faktem i uświadamia sobie to, zaczyna doświadczać ogromnej ulgi. Lecz ulga ta nie wiąże się z tym, że zdobyliśmy nagle oświecenie, albo że jesteśmy nagle niezwykle mądrzy, tylko ulga bierze się z tego, że przestajemy brać nieprawdę za prawdę. Budzimy się z własnego snu. I nie znaczy to, że nagle przestajemy doświadczać, że nagle film się kończy. Film nadal ma miejsce, ale nie bierzesz go tak poważnie. Bo wiesz, że po prostu jesteś. I nie jesteś oddzielony od żadnego człowieka, od niczego. W istocie jest tylko jedno. Jedno, które manifestuje się poprzez całą różnorodność i totalność egzystencji. W postaci wszelkich doświadczeń, które miewasz. Natomiast my te doświadczenia, pojedyncze doświadczenia, traktujemy niezwykle poważnie. Albo wierzymy w coś, co się prawdopodobnie wydarzyło już dawno temu w nas, że jest jakieś miejsce, do którego musimy dojść, by wreszcie było dobrze. Uwierzyliśmy w koncept rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, który każe nam twierdzić, że dopiero jak zrobimy to czy tamto, to będzie dobrze. Pomijając fakt, że mamy dostęp do kompletności w każdym momencie naszego życia. Tylko zamiast patrzeć na zewnątrz, czyli na obiekty, na chwilowe doświadczenia i czekać na jakieś specyficzne doświadczenie, możemy skierować uwagę do środka i zobaczyć, co już jest z nami i czy tam jest cierpienie, czy jaźń, czy nasza świadomość, czy nasza jedność w istocie cierpi. Nasz umysł bardzo często oburza się na te słowa wewnętrznie. Mówi, że łatwo ci powiedzieć, to niemożliwe. Natomiast jak sprawdzisz, to zobaczysz, czy świadomość cierpi. Możesz to zobaczyć teraz, czy świadomość cierpi. Czy ma jakikolwiek problem. Jeśli zapytam twój umysł, czy jest jakiś problem, dostanę niekończącą się litanię narzekań albo pochwał. Ale zobacz, jaką odpowiedź da ci świadomość. Gdzie jest twój problem, kiedy o nim nie myślisz? Gdzie jest twój problem, kiedy nie koncentrujesz się na myślach? Pokaż mi gdzie. Pokaż mi rzeczywistość problemu, kiedy o nim nie myślisz. Gdzie jest twój problem, kiedy o nim nie myślisz? Czy to czyste istnienie, które jest a priori zawsze, narzeka na to, że siedzimy w tym pokoju teraz? Czy obecność narzeka na którekolwiek z ciał?
Albo czy narzeka na myśli, które pojawiają się w twojej głowie? Czy świadomość narzeka na stan, który się właśnie przejawia? Rozpoznaj, zobacz. Zobacz bezpośrednio, a nie zgodą bądź niezgodą z tymi słowami, bo to nic nie da. To jest omijanie i uciekanie od sprawdzenia. Nie spiesz się z odpowiedzią. Zobacz. Mówi się często, porównuje się świadomość do nieba, bo dokładnie ma taki sam aspekt. Czy niebo narzeka na chmury, które się w nim pojawiają? Czy niebo narzeka na deszcz? Czy narzeka na jakąkolwiek pogodę? Czy po prostu pozwala nim przejawiać się samemu, będąc kompletnie wolną? Rozpoznaj, czy nie jest tak z jakimś aspektem ciebie. Czy nie jest tak z obecnością dla twojego życiorysu? Jest twój życiorys, o którym cały czas sobie opowiadasz, w którym masz coś do przejścia, do zrobienia, poprawienia, pokonania, doświadczenia, dojścia. Jest obecność, w której ten życiorys ma miejsce. Jak to jest, kiedy rozluźniasz się do obecności? I bardzo często wtedy nasz organizm reaguje oporem, unikaniem, zmianą tematu, zmęczeniem, uciekaniem od tego sprawdzenia w istocie. To jest tendencja, którą obserwowałam i obserwuję wielokrotnie od 10-13 lat i sama przechodziłam przez tę tendencję. Zobacz, czy masz dostęp do obecności dla życiorysu tego ciała. Czy musisz coś zrobić, żeby dostąpić tej obecności? Czy to jest już fakt? I co było pierwsze? Co jest pierwsze? Co jest zasadniczo pierwsze? Obecność czy twoje życie? Czy życie tego ciała? Na pewno wie, że życie tego ciała będzie miało kiedyś kres. Czy to samo tyczy się obecności? Czy ona też ma taki aspekt przychodzenia i odchodzenia? Czy ona też ma ten aspekt niepokoju związanego z odchodzeniem? I zobacz, czy tę obecność musisz sobie wyobrażać w tej chwili, czy mówimy o czymś wyobrażonym, wyimaginowanym? Czy mówimy o czymś, w czym właśnie w tej chwili jesteśmy wszyscy? Czy mówimy o jakiejś abstrakcji? Czy jest to jakiś intelektualny wywód? Czy mówimy o czymś totalnie podstawowym dla nas? Bez czego nie moglibyśmy doświadczać tego momentu?
W moim doświadczeniu pewnej nocy rozpoznałam, że to nie jest możliwe, żebym w istocie była tym życiorysem, żebym była w istocie problemami, które rozpoznawałam w swojej głowie, myślami, które rozpoznawałam w swojej głowie, ciałem, którego doświadczałam i wszystkim, co widzę. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te rzeczy cały czas się zmieniały w mojej obecności. I tak samo teraz cały czas się zmieniają w mojej obecności. Więc było to dla mnie szokiem, ale nieodwracalnym szokiem rozpoznania, że tak naprawdę w istocie jestem obecnością, której nie widzę, nie czuję w żaden specjalny sposób. Nigdy jej nie zobaczę, tak samo jak oko widzi, ale nie widzi siebie. Natomiast stało się dla mnie jasne i nie jestem w stanie tego cofnąć, że nie mogę być tym wyłącznie, co mija. Że jest to chwilowy aspekt mnie, chwilowy aspekt jaźni, chwilowy aspekt świadomości, lecz ja jestem. Tak samo ty. Tak samo każdy z nas jest podłączony w tej chwili do tej samej obecności. Sprawdź, czy inna obecność mieści mnie w tym pokoju, a inna ciebie? Czy to jest inna obecność, w której doświadczamy siebie? My rozpoznajemy tylko intuicyjnie, że musi być obecność, ale nikt nie widzi, jak ono wygląda. Dlatego mówi się, że w niedualności jest to pozafenomenalne rozpoznanie. Czyli rozpoznaje siebie nie po fenomenie, nie po obiekcie, nie po zjawisku, nie po stanie. Rozpoznaję, że nie jestem zjawiskiem, nie jestem stanem, nie jestem tym, co przemija. Nie jestem tym, co mogę dostrzec, bo to widzę, bo tego doświadczam. To właśnie minęło, a ja jestem. Kolejna rzecz minęła, a ja jestem. Ja jestem. Obecność jest obecna we wszystkich stanach naszego życia. Czy jest to sen z marzeniami sennymi, czy jest to sen bez marzeń sennych, czy jest to sen naszego życia teraz. Wszystkie one mają pod spodem obecność. Dlatego, by mogły się manifestować w taki sposób. Więc tutaj w niedualności zaproszenie jest, by patrzeć nie tylko na to, co się dzieje, lecz skąd, kim jestem. Czy to możliwe, żebym była swoim wczorajszym nastrojem, skoro już go nie mam? Jaka jest jego prawda? Chwilowa. Jak ona ma się do dzisiaj? Czy jesteś w stanie utrzymać jakikolwiek swój pogląd, jakąkolwiek swoją myśl przez całe życie? Często mówię na takich spotkaniach o tym, że słyszenie i bycie tu i badanie odbywa się jakby na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom naszego intelektu, naszego zmysłu, umysłu, w który jesteśmy wszyscy wyposażeni i naturalnie odnosimy się do tych słów, które słyszycie i próbujemy je analizować. Każdy z nas jest w to wyposażony i to na pewno też ma miejsce. Automatycznie.
Więc to jest ten jeden poziom, który się odbywa. I wielu ludzi na tym poziomie poprzestaje i nie jest w stanie przeskoczyć na ten prostszy poziom obecności. Wierząc w to, że znajdzie odpowiedź na te pytania i na te wskazówki właśnie w słowach. Właśnie w uchwyceniu znaczenia na przykład sensu życia albo tego, kim jestem. Natomiast ten drugi poziom, bardzo podstawowy i prosty, to jest po prostu obecność. Czyste istnienie, inteligencja życia. Która powoduje całym wszechświatem. Która powoduje naszym organizmem, niezależnie od tego, co nasz intelekt na to. Która powoduje naszymi czynnościami życiowymi. Która radzi sobie z całą planetą. I nie tylko tym. Która tak czy inaczej słyszy, tak czy inaczej odbiera ten moment, tak czy inaczej manifestuje ten moment. Niezależnie od tego, co my na to, naszym ustosunkowaniem się. Do której w tej chwili dostrajamy się, rozpoznając to, co i tak już jest. Więc budząc się, my nie dochodzimy do czegoś nowego. Nie dochodzimy do oświecenia, do przebudzenia, do szczęścia. My rozpoznajemy to, co zawsze było, lecz myśmy nie patrzyli w tę stronę i szukali gdzie indziej. Szukaliśmy tego w obiektach. Czy obecność żąda od twojego organizmu, żeby było jakoś? Żebyś wyglądał w specjalny sposób, czuł się w specjalny sposób, miał takie i takie poglądy, widział to czy tamto? Czy też po prostu jest obecnością dla wszystkiego? Czy obecność dzieli cechy wyłącznie twojego ciała i umysłu? Czy wydarza się w niej wyłącznie twoje ciało i umysł? Czy w identyczny sposób wydarza się wszystko? W związku z tym możesz powiedzieć, że jesteś wszystkim, bo widzisz wszystko. Z tego samego miejsca widzisz swoje myśli, swoje odczucia, widzisz mnie czy cokolwiek. Więc w istocie nie ma odległości pomiędzy obecnością a czymkolwiek. A jednocześnie nikomu nie udało się jeszcze złapać w specjalny sposób i uchwycić obecność. Chociaż nie dowierzamy, słysząc te słowa, mając nadzieję, że mi się to uda. Albo na pewno udało się Buddzie, Jezusowi czy komuś jeszcze. Ale oni wskazywali na to samo, co możesz rozpoznać ty w tym momencie. Nie mówili o czymś innym.
to myśmy zignorowali jaźń i zaczęli wierzyć w to, co pojawia się w naszej głowie, w koncepty i nieistniejące byty. Zapominając ten prosty fakt obecności. Różnie to jest nazywane. Niektórzy nazywają to pustką, inni mówią o tym Bóg, inni mówią o tym świadomość. Ale tak naprawdę żadne z tych słów nie opisuje tego dokładnie, bo się tego opisać nie da. To jest słowo posiłkowe, które ma przenieść nas do tego, że jest coś, zanim ja o tym pomyślę. Jesteś, zanim pomyślisz. Zanim się ustosunkuje. Jesteś, zanim się urodziłeś w ogóle. Jesteś tym, co się jeszcze nie musiało rodzić. Więc jakaś część ciebie jest absolutnie wolna od wszystkich zjawisk tego świata. W tej chwili mowa jest o tobie, o twojej esencji. Więc mówi się też w wielu tekstach o tym, że to się nie narodziło i nie umiera. Nie ma początku i nie ma końca. Nie przychodzi i nie odchodzi. I my bardzo często romantyzujemy na ten temat, słysząc takie słowa. Wyobrażając sobie jakiś niesamowicie odległy świat, do którego dostąpiło kilka osób, a może nam by się kiedyś to udało. Ale my nie musimy sobie tego wyobrażać. Ponieważ taka jest nasza istota. Już. Zaproszenie jest tylko takie, żeby to sprawdzić. Czy świadomość się rodzi? Obecność. Czy obecność się rodzi? W niej rodzą się ciała, ale czy obecność się rodzi? Czy dostęp do obecności dla ciebie jest czymś totalnie abstrakcyjnym, czy jakoś intuicyjnie czujesz, że musi tak być? Czy mówisz sobie, myślisz, o Boże, ja nic z tego nie rozumiem, to jest jakieś dziwne, trudne. Zobacz, czy dajesz się ponieść tym słowom, czy chcesz przejść do tego, że to słyszysz. Skoro to słyszysz, to właśnie tam jesteś. I tam skieruj uwagę. To ta obecność słyszy, w której dźwięki mijają, w której słowa mijają, a ona nie mija. W której doświadczenia się zmieniają, a ona nie mija. W której nasze ciało nieustająco się zmienia. I nawet nie musisz nic robić, by tam być. Już tam jesteś. Bardzo często też słyszę w takich momentach, no tak, no to jest jasne, oczywiste, może, ale co mi to da? Po co to w ogóle? Przecież tutaj trzeba żyć, zająć się życiem i w zasadzie po co to wszystko? Przecież i tak życie trzeba przeżyć. O czym i po co i jak, to możesz przekonać się na własnym doświadczeniu, jak
czuje się twój organizm, jak czujesz się ty, kiedy wchodzisz w kontakt z tą głębią siebie i co to wnosi do twojego życia. Czy coś wnosi? Wnosi trzeźwość, spokój, pogodzenie, szczęście. Zrozumienie i mądrość. Bez względu na okoliczności. I masz w tym totalną również wolność robienia czego chcesz. Ale nie masz przymusu. Czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, jesteś. Więc nie cierpisz konsekwencji tego, że musisz coś mieć albo nie. Jesteś. I tak. I wiele już widziałaś. Więc wielu ludzi mówi, ach, to jest tak niepraktyczne. Nie znam niczego, co jest bardziej praktyczne, jak rozpoznanie swojej natury. I bardziej produktywne i wydajne w kierunku jakości naszego życia. Przywraca nam trzeźwość i spokój, które nie są związane z tym, co się akurat dzieje.